Zator. Park rozrywki Energylandia. Rajdowa rodzina przygotowuje się do prezentacji zespołu. Kierowcami są Marek Goczał, jego brat Michał oraz syn Marka Eryk. Marek zadebiutuje w nowym dla siebie samochodzie. Wystartuje Volkswagenem Amarockiem w klasie T1. Na prawym fotelu zasiądzie Michał Kuśnierz. Pilotem Eryka jest Daniel Dymurski. U Michała zmiana. Będzie go nawigował Kamil Heller. Volkswagen Amarok T1 Cross Country Edition. Przed wyjazdem zawodnicy mają ostatni wspólny trening. Więc samochody są już gotowe. Czy będziesz coś jeszcze w nich teraz zmieniać? To zależy od Was. Poligon w Żaganiu. Zawodnicy mają jeden dzień na przygotowanie ustawień swoich samochodów. To dzień intensywnej pracy zarówno za kółkiem, jak i na serwisie. Wiesz, boczne takie średnie mamy pasy. Po nowe zamówiłem i zapięcie zrobili tak, że idealnie wchodzi w żebro. Tak, tak. No zaraz pan zobaczy po drodze. Nie, przecież wie pan, że ja delikatnie znam jak z workiem ziemniaków. To oczywiście. Tu masz chyba tak bezpiecznie jeździć. Dobra, widzisz? Aha. Bo tu możesz zrobić tak, na tej Odejmować haldzie, sobie, że okej. ustawić sobie do tyłu na przykład, Okej, i 20 się km i jedziesz do zera, tak? A na tej haldzie sobie ustawić 0 i jedziesz do Cały przodu. czas tak, rozumiem. Rozumiesz, nie? No. I wiesz, w którym miejscu jesteś. Tu było chyba tylko takie kasowanie. Ja cię kręcę. Nie wiem, jak to włączyłeś? Tu, masz, dziesiątkę. Znaczy, wiesz, no nie wiem, Nie tam... wiem, no, a jak włączysz, a tu żeby zresetować na haldzie? Tutaj resetujesz dużym, Już spada. wiesz, ustawiasz sobie ile chcesz na dużym, a clear robisz na małym. A jak będzie miał 100 km? No to musisz do tyłu. Co ty mówisz? No. I teraz zobacz, tutaj sobie na przykład ustawiasz do tyłu 20, Żeby odliczało mi. idzie w tą, a tu zostawiasz do przodu, nie? Na przykład. No zależy jak to potrzebuje, no. Super, no. Piloci mają nowe haldy, czyli elektroniczne metromierze ułatwiające nawigowanie. Uczą się ich obsługi. Pokazuj, bo mnie jedna nie działa. No popatrzcie, jakaś tu historia. Żeby w ogóle cokolwiek nie robić, to wciskasz menu na 6 sekund i ona wchodzi w tryb jakiś tam funkcji. O właśnie, i ja tego nie mogłem przestawić. Teraz zobacz, masz GPS, włączony nie. A chcesz tak, widzisz? Okej, tak, to jest jakby po... Bo jedna leci u nas z GPS-a, druga leci z kół. W Amaroku jest sporo pracy z ustawieniami. Inżynier musi pojechać w trasę wraz z Markiem. Nie jestem mechanikiem ani inżynierem, ale chciałbym na temat tego zasugerować, aby otworzyć całkowicie reband. On mógłby z chęcią pojechać tym samochodem, razem z kierowcą, aby poznać specyfikę trasy. On chciałby.
W porządku, mamy kask, więc jeżeli chce prowadzić, nie ma problemu. Nie prowadzić, ale pojechać jako pilot. Tak, jako pilot. Jeden przejazd z Markiem. Tak, i potem sprawdzimy i będziemy robić zmiany. Ponieważ jeżeli będzie bardzo źle, to pomysł jest taki, żeby zupełnie otworzyć rebound i wtedy przymykać po jednym kroku. Nie zamknąć i otwierać po jednym kroku. Eryk nie jest zadowolony z ustawień swojego Can-Ama. Czeka go mnóstwo pracy z mechanikami. Pytanie, co się stało, bo taki nie wiem. Na testach pojawił się także Aaron Domżała i Maciej Marton. Oni również startują Can-Amem. No właśnie, ale normalnie zawieszenie powinno być tak. Nie, drążki powinny być do góry. Tak. I on jeszcze pójdzie na dół. Ale zawsze tak, że coś się stało, że się opuściło auto samo? No właśnie nie wiemy, nie wiem. Może mechanicy od taty, bo tata lubi czołgiem jeździć i może opuścili. Ale jest masakrycznie niska, szkoła się przechylają. Wait, aren't there any marks Nie ma after tu the jakiegoś old- śladu po starych ustawieniach? Yeah, but Tak, ale okay. co to za ale to, ale tamto? Co? To, tamto, siamto. Jestem zaniepokojony. Może chcesz kawy? To miłe bardzo, dziękuję. Może śmietanki? Nie, dziękuję. Oczywiście nie jestem zaniepokojony. Tak, a gorsze jest to, że jest taka sprawa. Gorsza sprawa taka, że amortyzatory są warte więcej ode mnie. Nic na świecie nie jest warte więcej od ciebie. Także dla twoich rodziców. Więc nie przejmuj się sprawami materialnymi. Ponieważ mam najlepszych kumpli mechaników. Więc nie martwię się. No, może odrobinę. Wiem, co to jest. Mam odpowiednio oko na auto. Musisz powiedzieć, Scott, czy mogę mieć zestaw nowych amortyzatorów do auta? Masz zapasowe amortyzatory? Tak, tak. Zapasowe dla tego i tamtego auta. Te amortyzatory mają przejechane 3000 km. Nie było żadnych wycieków ani nic. Jest jeden mały problem. Gdy jedziemy prosto, nie wiem, co jest przyczyną, ale samochód jedzie w taki sposób. To, co możemy zrobić, to ustawić układ kierowniczy. Tak, myślę, że... ale... Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że koła układają się poprawnie, a problem jest na kierownicy. Jeżeli by można to sprawdzić, podniesiemy twój samochód, zaczekam aż tam skończą i to zrobimy. Okej, nie ma sprawy. Nie ma czegoś takiego, że jedziesz i na zakrętach cię ślizga. A wydaje mi się, że na tych Goodrichach ślizga, na tych innych też ślizgało. Jest a na tych lodowisko. powiem ci, no, na zakrętach bardzo dobrze trzymają. A według mnie są takie uniwersalne, bo okej, może na piach nie są idealne, ale w lesie na przykład jechałem kiedyś na tych, jak się nazywały? No ma mega agresywny bieżnik, więc tutaj no, to dlatego trzyma na trawie, na wszystkim, to powinno... Bo to ze zwężką jest, co nie? Nie, bez wężki. To jest bez wężki? Tak. A ja myślałem, a w mistrzostwach Polski nie... Nie, tylko. A różnica jest kolosalna. Ja jechałem właśnie w Portugalii ze zwężką. To nie szło porównać dwóch Maverików. On jedzie, a... Porównywał, bo to jest bez wężki, no nie? No właśnie, no to nawet nie ten. Nie, to w ogóle, to ja jechałem ze zwężką Baja Italia. Ale ja myślałem, że w mistrzostwach Polski są te przepisy T3 FIA. No to jak chcesz w T3 jechać, to tak, ale nikt nie jeździ w T3. A w czym jeżdżą? W T4 na. A, okej. Bo T3 musisz mieć klatkę, musisz mieć baki, a w Polsce nikt To jest tego normalne nie takie robi. auto jak T3, tylko bez zwężek, no nie? Okej. Bo oprócz zwężki jest jeszcze na amortyzatorze, jest też, czy nie? Nie ma nic. Nie ma, tylko zwężka ta, Bez wężka. Tak jak ten Olins. no jak dla mnie petarda. Tak? Co prawda na razie 2 km przejechałem, A w czym wcześniej jechałeś? też Olisem. Też. Tylko, że on jest według mnie taki, wiesz, mega agresywny.
No, dla mnie ja się tylko boję, no popatrz jaka jest różnica w wielkości tych amortyzatorów, co nie? szerokości. No i po prostu widziałem jakieś filmy jak na Ale tak, Dakarze, na takie tutaj, to się te amortyzatory tak w pół łamały, co nie? Znaczy, to bym się mocno zastanowił na Dakar, jakie wybrać. No ale takie na Ale 46 no tak, a z kolei tutaj się nie będzie ci przechylało auto. No właśnie gadałem ze Scottem, to Scott mówi, że właśnie one są takie, wiesz, miękkie te Foxy, ale bardziej trwalsze. One są na wprost po prostu. Tak? Tak. Ale Dobrze wybierają Jakby te to były dziury i tak tak dalej? jak podejrzewam, że takie dziury jak tutaj, to Foxy są kozackie. Tak? Tak. no, Tylko od razu mówicie, że w zakręcie to Foxy od razu się tak przechylasz, co nie? Eryk zabiera się wraz z mechanikami za ustawianie zawieszenia. Dla niego jest to kolejna solidna porcja wiedzy. yeah. Możemy to potraktować jako punkt wyjściowy. W tamtym aucie są inne ustawienia, więc pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, to ustalić, jak pracują amortyzatory. Masz dwa różne ustawienia. Czy wiesz, co to jest ustawienie low speed, a co high speed? Myślę, że tak, ale ty tu jesteś specem. Powiedz mi, jak uważasz, jak to jest? High speed to jest kompresja na krótszym skoku. To jest szybsza kompresja. Nie idzie do samej góry. Natomiast low speed to takie, gdzie na wolne partie i zakręty. Low speed to ustawienie na zakręty, tak? Różni ludzie pracują z tym w różny sposób, aby dobrać ustawienie. Niektórzy robią tak, aby otworzyć całkiem, a potem przemykać. Natomiast inni zamykają całkiem, a potem otwierają po trochu. Dobrze, żeby sprawdzić, gdy ktoś będzie dobierał dla ciebie ustawienie, to będziecie rozmawiać, jaka będzie wersja. Czy najpierw całkiem zamykasz, czy otwierasz? Ponieważ są też inne dla różnych producentów amortyzatorów. Tak. Więc popatrz tutaj. Tu nie ma problemu, gdyż masz plus i minus. Więc możesz ustawić na całkiem zamknięte, czyli na minus. I teraz możesz sobie wybrać punkt, kierując się tą strzałką. Jak jesteś w stanie, to możesz próbować usłyszeć kliki, ale to jest prawie niemożliwe. Więc żeby zmienić ustawienie o jeden punkt, musisz obrócić z tego punktu do tego samego. Wyobraź sobie jak w zegarku i to tylko o jeden obrót, tak? To tak na początek, bo będziemy... Nie będę zmieniał tu wszystkiego, bo jeżeli zmienimy wysokość zawieszenia, teraz zmienimy ustawienia amortyzatorów i nie będziemy wiedzieć, co spowodowała która zmiana. Więc ustawmy, co uważasz, że będzie najlepsze po tym, co ustaliliśmy. Najpierw ustaliliśmy high speed i teraz będziemy zmieniać na low speed. Low speed, więc jak dasz tak śrubokręt, a potem obrócisz, żeby to znalazło się na dole, to będziesz miał zmianę o pół obrotu. Teraz masz ustawione praktycznie na zupełnie zamknięte, co nie zawsze będzie najlepsze, bo bardziej otwarte mogą być bardziej przydatne. To także zauważyliśmy podczas jeżdżenia. Chcę się tego nauczyć, skupić na zawieszeniu, gdyż to jest ważniejsze niż moc samochodu. Możesz z tym panem usiąść i pogadać o tym, on jest bardzo cierpliwy. I ma bardzo dużą umiejętność tłumaczenia. Potrafi wytłumaczyć nawet mnie, co nie jest łatwe. Byłbym zachwycony taką możliwością. Ma być perfekcyjnie, oni się na tym znają, to... Ale podnoszę się tak, jak mi będzie wygodnie, tato. Podnoszę po swojemu. Klucze do zawieszenia. Mam. Wiedziałem. Tak, mam. Proszę bardzo. Deixa estar esta quieta, vais baixando esta. Tens de ganhar aqui 50 próprios pino. Ja nigdy ich nie dotykam, ponieważ to jest bardzo ważne. Nie miałem pojęcia, co to jest. To powoduje zmianę momentu działania, kiedy działa ta, a kiedy działa ta sprężyna. To jest drobna sprężyna, coś jak pisanie drobnym drukiem. Samochód byłby zbyt miękki. Gdyby nie takie połączenie znajdujące się między sprężynami, to wtedy zawieszenie by pracowało tylko na tej bardziej miękkiej sprężynie. Czyli to nie pracuje osobno, ale pracują wspólnie obydwie.
Tak, ale ponieważ ta jest mocna, twarda, a ta druga miękka, zobacz jak wyglądają, więc wtedy pracowałaby głównie ta miękka. Miałbyś wrażenie, jakby nie było zupełnie zawieszenia. Tak jak miałeś. Nie miałem pojęcia, co to jest, nie dotykałem tego nigdy. Te połączenia są bardzo ważne. Jeżeli masz takie podwójne sprężyny, to jest ważne. Ustawiasz to mniej więcej tak. Potem to ustawienie korygujesz, a następnie podnosisz minimalnie samochód. Niedużo, nawet żeby się koła nie oderwały od ziemi. Coś jakby 2-4 cm. I wtedy jakby nieco ściskasz w dół, aby się lepiej oparło o podstawę. On this base. Wtedy pracują niezależnie. To bardzo ważne. Tak jak ta sprężyna, którą można ścisnąć niemal do końca. Możemy spróbować jeszcze raz? Tak. Dla Kamila Hellera to pierwsze offroadowe doświadczenia. Jak tam? Jak ci się podoba? Wesoło, wesoło. Całkiem co inaczej niż takie normalne rajdy, ale A jak na dziurach? spoko. O, Znaczy, wiesz, ja nawet oglądałem, Michał mi wysłał jakieś onboardy, to sobie zapisałem tam w zeszycie, nie bój się. Kamil w ogóle? Nie bój się dziur. Zawieszeniowa rewelacja, to jest w ogóle... Wiesz, no. Było przerażenie na początku? Na początku powiem ci, że jak zobaczyłem te wertepy, to mówię, chyba się uda. Dobra, to jedźmy coś pojeździć. Marek wraz z inżynierem szukają wciąż najlepszych ustawień. Jak poszło? Nie wiem, bo pan chciał od razu wrócić. Czemu? Nie wiem. Aż tak? Musimy jeszcze na asfalt wjechać, te haldy sprawdzić. A podpięli tego GPS-a drugiego, czy nie? Ja już ogarnąłem haldę. Ale podpięli drugiego GPS-a? Tak. Już ogarnięcie. Tylko, że przepuść, Daniel. Zobacz, wyzerowałem wam i patrz. Ta halda przejechała kilometr 370, ta kilometr 450, a moja jakby kilometr 400. I to jest na GPS-ie, wszystko na GPS-ie, czego się nie reguluje. Rozumiesz? Aha. Jakie są już rozbieżności. Ale zakładam, że te rozbieżności były z nawracania albo z czegoś tutaj się, wiesz, GPS gubił, nie? Inaczej odczytuje GPS jeden drugi. A na prostej, jak brzmi 30 metrów na kilometrze 300, to nie jest problem. A przed tymi 300 kradło na kilometrze, no to wiesz. A guzik naprawili? Nie naprawili, ale... No, a widzisz? Za pierwszym razem nie, a za drugim zadziałał, no. No to tak nie może być, bo trzeba wołać tego. Nie, zaraz ich zawam, tylko Erykowi zrobię z tym, z zawieszeniem. No a już powiem ci, skrzynią nieźle. Już jeszcze trochę tylko że już jest pół do 11, a my zrobiliśmy 5 kilometrów. Ja mam nadzieję też, że jak już to zrobimy, że będzie działać to u nas, że da się jeździć. Eryk chce zrobić wszystko po swojemu i idealnie ustawić swojego Can-Ama, aby dobrze mu się jechało. Będę testował. Wszystko Ale dowiedz się ile. Tylko nie ustawiaj za bardzo się na to, bo tam jest inna trasa. Tam jest bardziej równa. Wiem, tato, ale Ale dobijać nie może. nie będzie i ja ustawiam wszystko od początku. Pamiętaj, że jak se podniesiesz zawieszenie na sprężynach, będzie bardziej skłonny. Ustawiam wszystko od początku. Okej. Let's try again. Jest? Nie perfekcyjnie, Za oponami lewy, długi nawrót. Oż, kurwa, było niedobre. Między oponami. Michał ma już niemal perfekcyjny setup. Nie jest jednak idealnie na mocnych podbiciach. No bo raczej już nie będziemy go podnosić, no nie?
We will not leave the car, sure. No. Ale ze 4 razy my tak fest dobili. He said that was 4 times they have a quite big compression. And the east the back of the car. I uderzyliście? Tak. Yeah. W podłogę uderzyliśmy, no. And when you race at the first time, A jak wcześniej jeździłeś, to tak się nie uderzyło? Wcześniej to przejechałem 2 km. Yeah, but first round he did 2 kilometers and broke the striker. No na rajdzie, na pierwszym przejeździe ta droga nie będzie tak bardzo zniszczona. No nie będzie zniszczona. A tutaj jak zaczęliście jeździć, to już jest zniszczona od samego początku. Michał zastanawia się, czy nie utwardzić samochodu. Moje pytanie. Rajd nie będzie po tego typu ekstremalnych nierównościach, tak? No. Więc moja opinia jest taka, to jest moja opinia, Okej. to jest zbyt ekstremalny, podkreślam dwukrotnie, zbyt ekstremalny teren, aby można było się ścigać. Zatem jestem tu, żeby pracować, ale musimy pamiętać, skupić się na tym, jaki rodzaj nawierzchni będzie podczas rajdu. No na pewno nie mamy czegoś takiego. Na Szczecinku nie ma. On the Szczecinek... Na Szczecinku nie ma takich tras jak tutaj. Pytanie jest takie, co gdybyśmy utwardzili samochód? Jakby się zmieniło zachowanie samochodu? To jest dla nauki, aby zrozumieć ogólną zasadę. Jeżeli masz auto twarde, to amortyzator mniej pracuje, co oznacza, że jest większy wheel spin, czyli szybciej zrywasz przyczepność. Ja nie wiem, czy wiesz, ja chcę mieć twardsze auto. Ja Chcesz spróbować? 4 razy dobiłem, o. Yeah. He said that On mówi, że 4 razy dotknął gruntu. Wierzę w to, widziałem. Tak, ale tylko na ekstremalnym terenie. Jeżeli chcecie znać moją opinię, potrzebujemy, żeby samochód, który jest lekki, którego zawieszenie pracuje w dużym zakresie, mógł jechać prosto, a koła pracowały w ten sposób. Jeżeli usztywnimy samochód, to będzie zachowywał się tak. jeżeli będziesz miał auto miększe, no to wtedy auto jedzie równo, amortyzator sam pracuje. Jeżeli utwardzimy auto, to amortyzator ograniczamy mu możliwość pracy, czyli zaczyna to przechodzić na nadwozie, nie? I auto zaczyna skakać całe. Najczęstszą usterką w Kan-Amie jest zerwany pasek. Załoga musi umieć bardzo szybko wymienić go na trasie. Procedura wygląda tak. Ty bierzesz pasek. Biorę pasek, no. Jeden Jeden jest tu, drugi gdzieś był na samochodzie. Zawsze strzałkami do przodu. Tak. No i tutaj tylko cyk, cyk i cyk. 4 są, tak? 3 widzę, że są. 3. Cyk. Dobra. I to I jakoś pyk. tu pyk. Dokładnie. Tak nawet mogę położyć. Dlatego weź tamten jeszcze, bo... Pasek, tak? Znaczy nie pasek, tylko chodzi... Tak, no to ja go mam pod ręką. This you need to see Tu musisz popatrzeć the arrows na in the strzałki, top. które muszą być na górze, zawsze do przodu. No i bierzemy paseczek. Cyk. Back first jest? Tył najpierw, tak? Ale najczęściej nie masz tu paska. You don't have the belt there. Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Jak pasek się rozdupczy, to jest tyle farfocli tam i to trzeba wszystko wyciągnąć do zera. Jest okej, W porządku, Miguel? O, jest. Teraz jest okej. Widzisz, bo się troszkę naprężył. Aha. Widzisz? Tak. Trzeba ją tam obrócić parę razy. Do końca, czy? Mhm, do końca. Dobra. No i wykręcam, nie? No i tak samo. Kurde, tu jakieś pęci idzie, jakiś No, ten, nie? idą iskry, no tak się było. Aha, i teraz trzeba wykręcić tą flankę, co? No. Według mnie ten klucz jest lepszy, tylko trzeba dobrze natrafić. Wszystko jest dobrze, przejedziemy się ze 2 razy, trochę w plery my dostali. No, troszkę tak. Troszkę mnie plecki bolą, ale chyba nie zmieniam fotela, chyba mam dobrze. Nie chcę kombinować, bo przedobrze. Ale powiem ci, nas ta książka kiedyś uratowała. Tak? Aha. Powiem ci, że to pasuje u mnie na pamięć. My
taka głupota, bo... ale wiesz, to jest zajebiste, bo oni tu mają podzielone to na kratki chyba. Tak. Są kratki? Wiesz co, nie, tego akurat nie, ale wiem o co I chodzi. dzwonię do Scotta i mówię tak, Scott, we Scott, don't nie have mamy power. mocy. Don't Nie have mamy power. mocy. Please open Proszę, the otwórz book. książkę na stronie On the 10. page 10, tam kratka, wiesz, square, Kratka one, pierwsza. I to podłącz z tym. Cyk, cyk, podłączyliśmy, działa. Prawy zacieśniający. 200. Prawy 90 za tablicą. Eryk ma również idealne ustawienia. Trzeba jednak jeszcze ustawić zbieżność. Bo to nie możesz tak jeździć. Dobra, ale Kierownica mamy krzyża. tylko na asfalcie nie idzie se trafić, bo robili tą kalibrację, to jest mechanicznie zbieżność poszła. Nie. Dobrze, Eryk, no to co, no przyjedziemy jutro, podniosą auto i będą robić. Nie no, wystarczy już. Dojadę tak. Co dojedziesz? Tylko na prostych jest tak, o, czy trafię. Jeszcze stylo mi padło, nie słyszałem pana, ja słyszałem pana Dmurskiego, ale ja nie mogę nic powiedzieć po drodze. Robiłem mu tylko znaki, okej. Ale zawieszenie idealnie jest kliknięte. Teraz jeszcze ten ostatni klik na szybkim to była taka wisienka na torcie. Ten klik jeszcze nie dobija tak mocno i już jest idealnie, nie dobijamy. Ekstra. A zostawiłem jeszcze margines, bo nie będzie takiej trasy na rajdzie chyba. No. Przecież u mnie się nic nie psuje. Paliwa sobie nie zapomnij zatankować. Ale powiem ci, że tyle co się za ten dzień dowiedziałem, teraz to chyba się... Teraz wiesz, za że tydzień ustawiam. nie Trzeba dowiedziałem. było sobie zobaczyć, jak ustawiałem zbieżność. Ale tyle co dowiedziałem, wiesz co robię? Poprosiłem, wiesz co będę robił? Ściągam cały bumper, No. montuję jednego halogena na mocowanie od amortyzatorów, tak jak mam na Dakarze. Daję normalną metalową płytę, tak jak jest na Dakarówce. I jest od Longstar Racing, od tego co mamy wahacze, jest mocowanie koła pod spodem Mavericka. Gdzie pod spodem? Wymieniasz wydech i montujesz koło pod spodem, pod w ogóle kuframi, tam gdzie szedł wydech. No. I to bym chciał zrobić, bo tam jest, ściągasz plastik, montujesz... Ja mówiłem ci, że ten bumper za bardzo wystaje, po prostu wystaje jak się koła wygną, to bumper wystaje dalej jak koła i dlatego ja pokrzywiłem ten przód ostatnio. Tak, ale nie... Ten bumper to jest nieporozumienie, jak łyżka do kabiny nam wszystko wala. No. I No ale do dźwignia. tury, ale do, Przecież on z 10 kg waży. no waży. No ale do turystyki wystarczy, a to masz do turystyki. To Dlatego zrobię to tak, żebym ściągnął, założył 4 śrubki. Chciałbym ściągnąć, nie wiem czy ściągać górnego halogena, nigdy nie użyłem tego górnego halogena i nie będę używał tego górnego no halogena. powiem ci, Ale wygląda jak bestia. Panowie, dlaczego to jest niezwiedzone? a goście tu wcina żurek. Tylko zagada mnie jakiś rajdowiec. Nie chciałem już więcej jeździć, bo To już jest dobry było. moment, żeby przestać. Jak już Z Aaronem jak jechałem, to było idealnie, bez błędu, a z Michałem jak już jechałem, to powiem ci już błąd na błędzie. Mówię, starczy. To jest najlepszy moment, żeby przestać. Ale było taki jeden zakręt, gdzie ciągło na to drzewko podzewnętrzne, już tam nie było kolejny. A to takie drzewko, że ty byś pewnie nie poczuł, tylko... A to małe, a to ja za to drzewko jechałem. Jak? No bo mnie wypluwało, no za drzewko normalnie. Let's go. Polisz żurek. Żurek. Tomorrow gulasz. Today żurek. Grill jest w ciężarówce, ale burgery tak zrobione to nie są burgery. Steering rack. Drążek kierowniczy umarł. Patrz jak koła.
Patrz, to się nie ruszy. Bardzo dobrze się testuje. Co prawda już zdążyliśmy urwać drążek, ale no jest ok, są duże hopki, także wydaje mi się, że zawieszenie jest super. Jeszcze teraz będziemy testowali jeden setup, ale ogólnie jest bardzo dobrze, także jest feeling, jesteśmy przygotowani na jutrzejszą jazdę, także dobrze się dogadujemy z Kamilem. Bo jakby nie mówiąc, jest to jakieś tam pierwsze parę kilometrów, które zrobiliśmy, ale jest tak, jakbym tego oczekiwał, także wszystko w porządku. Należy tym. Dziękuję. Koniec testów. Wszystko przygotowane. Jutro rozpoczyna się prawdziwe ściganie na Baja Szczecinek. Idziesz z nami pokomentować? Bo skoro masz mikrofon, czy nie chce ci się? Mam? No. Nie, trzeba... Are you having microphone? Yes. Yes, okay, done. I didn't even know. So what you have to do, you have to practice because this is as important Yes. sometimes as driving.